Zaproszenie od znajomych na miły wiejski weekend, czyli super. Przejrzałam w szafie zapasy, co mam tutaj już zrobionego, ładnego, żeby móc ze sobą zabrać jako drobny prezent. Okazało się, że nic, bo do wiejskiego domku złocenia i inne cuda zupełnie nie pasują. Szybciutko przeanalizowałam okoliczności przyrody i wyszło mi, że najlepsza będzie konewka. Chciałam, żeby mi wyszła taka wiejska elegancja, a czy wyszło, ocencie sami. Konewka dla Beatki, ale film jak zwykle dla Was. Konewka ta sama co zwykle i najpierw primer, bo na primerze wszystko siada lepiej. Suszę, a potem raz albo dwa trzeba ją przemalować białą farbą akrylową. Do ozdoby użyłam serwetki papierowej. Myślałam, że zużyję dwie, ale wystarczy jedna. Serwetkę rozdzielam, bo do ozdoby zawsze używam jej tylko jednej górnej części. Najlepiej by było serwetkę przykleić po prostu tak i wszystko byłoby gotowe, no ale się nie da. Więc pędzelek, woda i podzielę serwetkę na bukiety. Główne bukiety, które będą po bokach, staram się wybrać najlepiej jak mogę. To one będą główną ozdobą, a wszystkie inne bukiety to po prostu zapchaj dziury. Przyklejanie bukietów będzie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszej kolejności przykleję główne bukiety i zostawię całość do wyschnięcia. A w drugim etapie zakleję całą resztę. No to zaczynamy. Klej z werniksem, szeroki pędzel i serwetki przyklejam, smarując klejem wyłącznie od góry. Najprawdopodobniej podczas przyklejania na serwetce zrobi Wam się trochę zmarszczeń, ale tym nie należy się przejmować. Akurat w tej pracy drobne zmarszczki będą później wyglądały bardzo fajnie. Za chwilę wkleję Wam kilka zdjęć gotowej konewki, na której widać te okropne zmarszczki i one wyglądają ok. Więc zero stresu, przyklejamy, jak wyjdzie, tak wyjdzie. A ja z tej strony przyklejam dwa bukieciki, odwracam konewkę i z drugiej strony też dwa. Nie przyklejam wszystkiego na raz, ponieważ obawiam się, że podczas klejenia kolejnych bukietów uszkodzę serwetki, które przykleiłam przed chwilą. Przyklejone, wysuszone i lecę z drugą turą przyklejania. Gdy przyklejamy kolejne bukiety, serwetki nam na siebie nachodzą albo tworzą się białe dziury. No i to nie są żadne problemy. Jeżeli nałożymy na siebie dwie niebieskie części serwetki, to po prostu w tym miejscu będzie troszkę ciemniejszy niebieski. To wygląda całkiem dobrze. A jeżeli mamy białą dziurę, to albo można ją zakleić niebieskim tłem, albo potem zamalować na niebiesko. Moja bezproblemowa konewka prezentuje się tak. A, no właśnie, miałam Wam pokazać zmarszczki. Tak wyglądają zmarszczki na gotowej pracy. Jest ich mnóstwo i są wszędzie, ale uważam, że w tym wypadku są ozdobą. Jeżeli wyszło Wam tak samo, to git majonez, a jeżeli przykleiłyście idealnie i zmarszczek nie ma, no cóż, musicie z tym żyć. Suszę, a następnie pokrywam raz albo dwa lakierem akrylowym matowym. A teraz chciałabym dorobić dokładnie taki kolor. Zawsze chcę dokładnie, a wychodzi mniej więcej. Niebieski plus biały wyszedł mi za bardzo majtkowy, więc dodałam odrobinę mojego ulubionego niebieskiego od Stamperii. To jest niebieski lotniczy. Jeżeli tło maluję i ono po prostu takie zostaje, to trzeba bardzo uważać, żeby pasowało do reszty. Ale jeżeli w planach mamy postarzanie czy chlapanie, to takie dopasowanie jest zupełnie wystarczające. Ja tutaj gadu, a w międzyczasie na niebiesko zamalowuję wszystkie dziury, które zostały mi po przyklejaniu bukietów. Biała farba akrylowa, pędzel szczecinowy i technika suchego pędzla. Nabieram odrobinę farby, a potem gdzieś z boku ją wypisuję. Gdy na pędzlu już praktycznie nie ma farby, wtedy zaczynam malować moją pracę. Uwielbiam ten efekt bielenia zarówno na biało, jak i ciemną farbą. A przy tej pracy na górnej części konewki to bielenie wygląda troszkę jak rozbłyski. Było bielenie, będzie chlapanie. Ta sama farba akrylowa oraz pędzelek wachlarzyk. Lubię ten pędzelek, bo mogę nim zrobić duże kropy. A jeżeli zależy mi na drobniutych rozbryzgach, wtedy używam szczoteczki do zębów. I znów lakieruję, bo lakierowania nigdy dość. A dodatkowo lakierowanie to taki czas na przemyślenia. Lakier schnie, a my sobie myślimy, co by tutaj dalej z pracą zrobić.
Wiedziałam, że u góry dodam rafię, ale gdy ją przymierzyłam, okazało się, że niefajnie prześwituje między rafią ten jasny błękit. No to przyciemniłam górę, ale przyciemniłam też dół, żeby wszystko do siebie dobrze pasowało. Przyciemnione, pobielone i teraz rafię w trudzie i znoju można przyklejać. Bo takie luźne sianko przykleja się nie najlepiej, więc pomęczę się trochę poza kamerą. Nie mówiąc o tym, że ten bezprzewodowy pistolet nie był dobrym pomysłem. Z zaskoczenia przestaje działać i to się robi czasami duży problem. Nie polecam. Jak wspominałam wcześniej, lubię postarzanie, a szczególnie techniką suchego pędzla, więc tutaj jeszcze raz przeleciałam całą konewkę. Z przodu konewki zrobiłam przywieszkę. Wyprodukowaliśmy dla naszego sklepu stemple, które super nadają się do glinek. Można nimi odbić tusz i akryle, ale są głębokie i w glinkach robią fajną robotę. Robię odbitkę, potem ją lakieruję, a następnie wypełniam literki. Mocno rozwodniona farba, ona sama wpłynie do literek. Wystarczy wytrzeć nadmiar i przywieszka gotowa. Jeszcze przykleję kokardkę i moje wiejskie glamour jest gotowe. Prezentowa koneweczka wygląda tak. Taka prosta, że aż głupio mi było kręcić ten film. Ale ja po prostu uwielbiam takie proste, klasyczne deku. I zawsze mam nadzieję, że nie jestem z tym sama. Jak zwykle pełną listę produktów, które używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do naszego sklepu inspirello.pl, na nasz serwis inspirello.pl oraz na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele.